Siemano, z tej strony Piotrek z APC Films i dzisiaj chciałbym pokazać Wam coś naprawdę fajnego. Digital Photo V360 SE. To coś pokroju stołu obrotowego, tylko z dużo większymi możliwościami. Pozwól, że wyjaśnię. V360 SE to tak naprawdę rig, na którym montujemy kamerę i obracamy ją wokół przedmiotu. No ale możesz sobie zadać pytanie, czym to się różni od taniego stołu obrotowego z AliExpress za 30 czy 50 dolarów? Otóż różnica jest znaczna, bo Digital Photo V360 SE możesz regulować dosłownie w każdym zakresie i dzięki temu otrzymujesz różne perspektywy zdjęć produktowych. Ok, ale zanim przejdziemy do tego, co to urządzenie potrafi, no to opowiem Wam troszeczkę o budowie. No budowa tak naprawdę jest bardzo prosta. Mamy tutaj mieszaninę różnych metali, m.in. aluminium, stali nierdzewnej i stali czarnej, oczywiście lakierowanej proszkowo. No i przez to, że to urządzenie jest zbudowane tak naprawdę całkowicie z metalu, no to jest dosyć ciężkie. Natomiast w tym wypadku można to uznać bardziej za zaletę niż za wadę, bo to raczej nie jest urządzenie mobilne, tylko urządzenie, które będzie stało gdzieś tam sobie w studiu. Natomiast to, że jest ciężkie, to tak naprawdę jest jego cecha, bo dzięki temu jest dosyć stabilne. Pozycję kamery możemy regulować dzięki temu, że mamy tutaj zamocowaną głowicę kulową i dodatkowo możemy sobie tą kolumnę wysuwać do góry lub chować w dół. Główna szyna tego urządzenia jest zbudowana tak jak rygi kamerowe i oparta jest o rurki stalowe 15 mm ze standardowym rozstawem, przez co możemy sobie tam montować dodatkowe akcesoria, na przykład tą przeciwwagę. Dodatkową zaletą tego riga jest to, że możemy sobie na nim zamontować światło i wtedy, kiedy kamera będzie ruszała się wokół naszego przedmiotu, będzie zmieniała jakby kąty świecenia, co daje naprawdę bardzo fajne efekty. W zestawie mamy też taką ramę, która służy nam jako tło bądź jako odbicie właśnie światła. Dodatkowo na nią możemy sobie przyczepić na przykład zielony karton i wtedy sobie zrobimy tło green screena, co da nam jeszcze większe możliwości, będziemy sobie wtedy mogli podmienić tło na dowolne, jakie sobie tylko po prostu wymarzymy. Ok, skoro budowę mamy już za sobą, to przejdźmy do tego, co to urządzenie potrafi. No i tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest stół obrotowy, bo tak naprawdę to nie przedmiot obraca się na stole, tylko kamera obraca się wokół tego przedmiotu. Po przestawieniu ramion możemy ją ustawić, że pracuje w pionie i wtedy kamera jest jakby nad naszym produktem i robimy ujęcia z góry. I może pracować też w takim, powiedzmy, trybie, w którym kamera otacza jakby od prawej przez górę do lewej strony nasz filmowany produkt. Daje nam to tak naprawdę dużo różnych perspektyw i możemy sprawić, że nasze wideo produktowe będzie naprawdę bardzo interesujące, bardzo kreatywne i bardzo ciekawe. Dzięki temu, że w zestawie mamy odważniki i ramiona są regulowane, możemy to urządzenie bardzo dobrze wyważyć do naszej kamery, co sprawi, że będziemy mieli fajny, płynny ruch. No i jeżeli już o ruchu, no to ten ruch tutaj nie jest taki jak właśnie w tych elektronicznych podstawkach obrotowych, że tak powiem, stały. Tylko jeżeli pchniemy sobie tę kamerę, ona się kręci, no to wtedy tak naprawdę mamy troszeczkę szybszy taki moment obrotowy, po czym ona sobie kręci się i zwalnia i to jest wszystko takie bardzo płynne, bardzo naturalne, no moim zdaniem zdecydowanie lepsze od takiego standardowego stołu obrotowego, no bo jest takie bardziej organiczne. Słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę możemy sobie to tło jakby ściągnąć całkowicie i wtedy naszym tłem będzie to, co znajduje się wokół nas. Czy to będzie studio, czy to będzie gdzieś w terenie, da nam naprawdę świetną, zarąbistą kompresję tego tła, tego co się dzieje jakby za tym naszym przedmiotem, który filmujemy. Zresztą zobaczcie sobie na tym filmie, no wygląda to rewelacyjnie. Urządzenie można kupić na oficjalnej stronie, w oficjalnym sklepie Digital Photo i jego koszt jest około 640 dolarów. Przeliczenie na złotówki to będzie około między 2500 a 2700 zł. Jeżeli ktoś dla swoich klientów robi dużo filmów produktowych, to myślę, że takie urządzenie zwróci się w dosyć szybkim czasie. No to krótko podsumowując, Digital Photo V360 SE to urządzenie, które tak naprawdę wspiera Twoją kreatywność, które daje Ci duże możliwości i bardzo taki płynny, organiczny ruch kamery. Jeżeli robisz filmy produktowe, jeżeli robisz ich dużo, to to jest na pewno urządzenie dla Ciebie, bo naprawdę ułatwi Twoją pracę i wzniesie tak naprawdę na wyższy poziom. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Fajnie by było, gdybyście dali znać, co myślicie o tym urządzeniu, jak to wygląda z Waszej perspektywy, czy jest to przydatne, czy jest to zbędny gadżet. No i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał, żeby widzieć więcej tego typu recenzji. Do zobaczenia!